It is my duty to place before you certain facts about the present position in Europe. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Najważniejsze jest chyba to w tej chwili, jeżeli chodzi o założenie kultury, żeby sobie uprzytomnić, jaka to była sytuacja tuż po wojnie w Rzymie. Przekonaniem generała Andersa było to, że prawdopodobnie dojdzie do konfliktu zbrojnego między zwycięzcami, jak gdyby odwróceniem decyzji jałtańskich. Powstanie Instytutu Literackiego było oparte na przekonaniu, że ta hipoteza jest błędna i trzeba się przygotować do długiej emigracji. Jest sprawą zasadniczą utrzymanie kontaktu z krajem, wpływanie na sytuację w kraju, no i oddziaływanie na emigrację. Udało się nam uzyskać pożyczkę z funduszu społecznego wojska na zakupienie drukarni. Giedroyć wierzył w siłę słowa i był tego rodzaju politykiem, który znalazł jako swój środek oddziaływanie przez słowo. Pierwszy numer Kultury wyszedł w Rzymie, w którym był mój artykuł, Kota Jeleńskiego artykuł i paru takich ludzi znanych wówczas. To był bardzo dobry numer, który mam u siebie. Ale w zasadzie na początku Instytut Literacki zaczął od wydawania książek. Zaczęliśmy od wydania Ksiąg Pielgrzymstwa Mickiewicza z wstępem właśnie gruzińskiego, takim bardzo zasadniczym, który mam wrażenie do tej pory zachował swoją aktualność, i Prometeusza Szpotańskiego. To książka, którą uważaliśmy za bardzo ważną, przedstawiała całą nędzę, rozbicie emigracji po powstaniu listopadowym, a jednocześnie jej, prawda, nieugiętość. Także to było ostrzeżenie i zachęta. Poza tym Włochy okazały się z punktu widzenia naszych zainteresowań szalenie z boku. Kontakt z Polską, prawda, czy z innymi ośrodkami emigracyjnymi na świecie był bardzo trudny. Zrozumiał, że Włochy, Rzym nie jest dobrym miejscem dla kultury. Wtedy już widać było tą ogromną dominację w życiu włoskim komunistów, którzy by po prostu nas zjedli, gdybyśmy tam zostali. Ponieważ w tym czasie była placówka jeszcze drugiego korpusu czapskiego w Paryżu, zdecydowaliśmy się przenieść do Paryża. Dało się nam zająć jakiś zmasakrowany przez Niemców dom, jakoś to go podreperować. To nie było takie dziwne. Myśmy wszyscy z wojska wychodzili, nie liczyliśmy, że w salony trafimy. To taki felonster, gdzieśmy, prawda, pracowali, mieszkali i prowadziliśmy wspólną kuchnię. To okropna historia. U nas chcieli z tamtego domu wyeksmitować właściciele. Był proces, który przegraliśmy, bo był bardzo źle zrobiony kontrakt. Nie przez nas. Stefan Zamojski pożyczył nam pieniądze na kupno tego domu, bo trzeba było kupić za gotówkę. Potem był taki wielki przemysłowiec Bernbau, który uciekł przez Rosję sowiecką z Polski, jak Niemcy wchodziły do Polski, i dał nam 2 miliony franków. To był wielki punkt wyjścia. A potem jeszcze był taki Marquis de Boisgelard, który był żonaty z Wękowiczówną, z Polką, który naraz nam jeszcze wybulił 1 000 000 franków pożyczki. Myśmy głosili na apel do naszych czytelników, który dał niesamowite po prostu wyniki, także myśmy spłacili wszystkie długi po roku. Byliśmy zawsze szalenie szczupłą grupą. Cały ciężar główny był naturalnie na Giedroyciu, ale też i dla pani Hercowej, która miała po prostu fenomenalny dar inteligencji i pracy. Kultura by w ogóle nie mogła istnieć, gdyby nie wielkie wpływy Czapskiego.
i minister kultury Andrzej Major widywał się z Czapskim i bardzo bronił i protegował kultury. Pamiętajmy przecież, że Warszawa robiła co mogła, żeby wymusić na Francuzach zamknięcie kultury. Jeśli chodzi o ten problem, powiedzmy, inwigilacji komunistycznej, to było absolutnie niewidoczne. Ludzie, którzy byli zapraszani przez Giedroycia, zapraszani. Ludzie, którzy się po prostu umawiali z nim na spotkania, wchodzili, wychodzili. Pracownicy przychodzili. To było jakby zagadnienie nieobecne. Do kultury wchodziło się bez problemu. Wystarczyło wiedzieć, że sięgnąć do furtki, tutaj od spodu jest taki interes, który przesunąć i wchodzi się. Brama z tyłu była otwarta. Natomiast czy Giedroyć? Myślę, że to jest człowiek, który o tym wiedział, że takie zagadnienie istnieje. Jego niektórzy bardzo bliscy korespondenci okazywali się być współpracownikami. Jest taki list, już nie pamiętam z jakich lat, 50., 60., gdzie on pisze do kogoś w Paryżu, do Polaka, żeby ta osoba załatwiła mu zezwolenie na rewolwer. Ma informację, że kultura jest gdzieś na celowniku. Kultura, jak trzeba wychodzić już tutaj w Paryżu, to już miała akcent bardzo wyraźnie, prawda, polityczny. Starali się zrobić z tego ośrodek szpiegostwa amerykańskiego, co było absurdem kompletnym i podsuwali różne materiały Francuzom, ale Józio dzięki swym olbrzymim stosunku, dzięki zresztą de Gaulle też bardzo cenił Józia Czapskiego, ale dzięki także stosunkom z André Malraux mógł tą kulturę chronić, protegować. Lewica nam utrudniała. Lewica komunizująca. Przecież jak ja jeszcze byłem w Paryżu w hotelu Lambert, to było w Humanité było powiedziane, że my jesteśmy agenturą, która broń przewozi tutaj, żeby kontrrewolucję we Francji robić. To było prawie że śmieszne. I przy naszym założeniu konieczności kontaktu z krajem, oddziaływania na kraj i wpływania na kształtowanie opinii emigracyjnej, z miejsca znaleźli się w konflikcie, prawda, z emigracją londyńską. To jest dziwne, że kiedy kiedyś wydawał Politykę, to było pismo kulturalne. Kiedy wydaje pismo Kultura, to się zrobiło pismo polityczne. Giedroyć przywiązywał do niezależności finansowej założonego przez siebie wydawnictwa i pisma ogromną wagę. Do absolutnej niezależności finansowej. I podkreślam tu słowo absolutnej. Był ten krąg założycielski, Czapski. Ogromnie ważna postać w życiu Giedroycia. Oboje hercowie Zygmunt i Zofia. Konstanty Jeleński, który dosyć szybko do tego kręgu doszedł. Herling-Grudziński przez długi czas. Po prostu tu były jednak sektory pewne pracy. Maszynistki to były listy, ja byłem pewne rzeczy kopie, Jula Juryś była korekty, tłumaczenia i tak dalej. Pan Henryk, powiedzmy, generalnie się zajmował ekspedycją, prenumeratami, to były takie tutaj w jego pokoju. Więc tak mniej więcej organizacja pracy wyglądała. No i pani Zofia oczywiście głównie administracja, telefony i taka trochę, powiedzmy, prawa ręka Giedroycia do dyscypliny, która była bardzo też, muszę powiedzieć, sprawiedliwą osobą. To bardzo dobrze funkcjonowało. To było ponad 2000 osób w 1986 roku. A to byli tylko ludzie, którzy pisali w kulturze. Oczywiście wśród autorów byli tacy, którzy nigdy w kulturze nie byli. Mieroszewski, który mieszkał w Londynie i tam z trudem zarabiał na bardzo powszednie życie, nigdy do Paryża nie przyjechał, nie widywał się z Giedroyciem. Cała jego współpraca odbywała się listownie. Emigracja nie jest rzeczą krótkotrwałą. Istota rzeczy polega na stosunku do kraju. Jego dialog z krajem na zupełnie innym poziomie niż robił to Londyn wynikał z tego przekonania, że 30 parę milionów Polaków nie może wyemigrować, a zatem musi jakoś żyć w komunizmie i dojrzewać do wolności. I on to dojrzewanie do wolności rozumiał moim zdaniem bardziej realistycznie, bardziej chłodno niż wielu hurra patriotów. I na tym polegała jego wielkość.
Głównym naszym kłopotem było docieranie do kraju. I tu były bardzo różne metody. Ważniejsze naszym zdaniem artykuły były odbijane na papier Biblii, wysyłane jako listy, prawda? Po prostu na dosyć szeroki wachlarz adresów, któreśmy czerpali z książek telefonicznych, prawda? Bardzo często zmieniając, żeby nie angażować ludzi. Jak również, prawda, wysyłanie książek pocztą w fałszywych okładkach, które były bardzo zabawne, które też trzeba było zmieniać. Pierwszy taki transport przechodził bez kłopotu, no potem już poczta wyłapywała. Musieliśmy to robić w dosyć ograniczonym zakresie, dlatego że to były jednak rzeczy kosztowne. To był Orwell 1984 z taką okładką z plakatu sowieckiego. Nasza sytuacja materialna się bardzo pogorszyła. Pieniądze ze sprzedaży drukarni się wyczerpały. No i wtedy rzeczywiście był taki dno kryzysowe, któreśmy załatwiali w ten sposób, że poszczególni ludzie, czy organizacja, powiedzmy Stefan Zamojski, czy Polonia Argentyńska fundowała tak, w Chicago fundowały poszczególne numery kultury, prawda? No ale to było niewystarczające, no i wtedyśmy wysłali Józia Czapskiego jako wielkiego jałmużnika do Stanów Zjednoczonych. Ja miałem taki główny odczyt o kulturze w New Yorku, pełna wielka sala i naturalnie było powiedziane, że to jest na cześć, nie tylko na cześć kultury, ale i pieniądze się tam dawało. I 3 takich grubych, przysadzistych, sympatycznych takich amerykańskich Polaków powiedzieli, że mają do mnie na osobności interes. No, wycofali mnie, to wyszedłem na bok i dali mi $300 dla mnie za ten odczyt. Ja mówię, strasznie jestem rad, dziękuję panom, to właśnie kultura tak potrzebuje. Żadnej kultury, nie chcemy kultury, dajemy panu. Ja mówię, proszę pana, to ja to przepiję. Niech pan przepije. A przełom nastąpił rzeczywiście w 1953 roku, dlatego że jednego dnia wpłynęło, jak dziś pamiętam, 250 kilka prenumerat z różnych stron świata. Trzeba pamiętać, że w latach 80., jak to wiedziałem, tych prenumeratorów było około 6 000 w tym czasie. Nie było przecież komputerów, więc po prostu każdy z tych prenumeratorów miał swoją kartotekę, trochę jak kartoteka biblioteczna. On był bardzo pedantyczny. Wpisywał zapłacone, od do i tak dalej. To były takie właśnie szafy z tymi kartotekami. Cały rok wystukiwał na maszynie takie matryce, które służyły potem do drukowania tych kopert. Więc jego praca to było ciągle też odnawianie tych matryc, bo one tam trwały rok czy coś takiego. Rok 56 był na pewno datą przełomową również w historii postaw emigracji w ogóle, a kultury w szczególności wobec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po październiku był bardzo pod wrażeniem tego swojego wielkiego sukcesu. On się wtedy po raz pierwszy przekonał z tych rozlicznych wycieczek z kraju, które do niego zaczęły trafiać w Maison Lafitte, a czego wcześniej nie było na taką skalę, do jakiego stopnia jest znany i czytany. Kultura udzieliła Gomułce kredytu zaufania, to był termin wtedy używany, i ten kredyt cofnęła po zamknięciu po prostu przez władzę późną jesienią 57 roku. Nie chcieliśmy się odgraniczać tylko do spraw czysto polskich. Problemem, który już nam wtedy bardzo chodził po głowie, to był problem niemiecki i konieczność normalizacji stosunków polsko-niemieckich. I przez 2 lata mieliśmy korespondenta w Berlinie, Jerzego Brudzyńskiego, który wydawał po niemiecku również taki biuletyn informacyjny. Istnieje niemiecka polityka kultury, którą można by prześledzić od pierwszego aktu w tej dziedzinie, którym było wysłanie jeszcze w 1946 roku, jeszcze z Rzymu Stępowskiego do Niemiec, przez próby wydawania biuletynu na użytek Niemców, przez utrzymywanie kontaktów z Niemcami, drukowanie niemieckich autorów w kulturze, po list biskupów polskich do biskupów niemieckich, uważając jak najsłuszniej, że było to przełomowe wydarzenie w tej historii, jak się miało potem zresztą okazać. Zasada strategiczna sformułowana przez Giedroycia
i Mieroszewskiego da się sprowadzić do zwięzłej i bardzo poręcznej formuły. Jak najlepsze stosunki z Rosją pod jednym wszelako warunkiem. Byle nie kosztem niepodległości i życiowych interesów naszych sąsiadów, przede wszystkim Ukrainy. Wtedy mi się wydawał, chociaż byłam naprawdę głupią dziewuchą, pan Jerzy mi się wydaje po prostu mędrcem politycznym, geniuszem politycznym. Człowiekiem, który umie przewidywać przeszłość jak jakaś najgenialniejsza wróżka. Pamiętam, jak pan Jerzy opowiadał, jak on widzi, co się stanie z Jugosławią po śmierci Tity. On nam to mówił w 1957-1958 roku. Miał takie ogromne ambicje wielkiego polityka. On mówił na przykład o tym, co będzie, jeżeli upadnie Związek Radziecki. Ja byłam taką głupią dziewuchą, że ja w ogóle nie myślałam, że w ogóle coś takiego może być, jak upadek Związku Radzieckiego. A pan Jerzy z nami rozmawiał tak, jakbyśmy grali w jakąś grę. Mówił, a co będzie, kiedy upadnie Związek Radziecki, to musimy być jakoś na to przygotowani, prawda? A ja myślałam, że ten człowiek w ogóle mówił o jakichś bajkach. Ja nie wiem, czy Giedroyć nie znosi opozycji. Ja myślę, że Giedroyć jest przekonany, że ma wizję. Że ma wizję, jakąś historyczną wizję i że ta wizja jest na bardzo daleką metę zakreślona i że ma jakąś pewność, że idzie do jakiegoś celu i że ludzie, którzy tego nie rozumieją, go nie interesują. W 1950 roku odbył się Kongres Wolności Kultury. I na ten kongres przyjechali Józef Czapski i Jerzy Giedroyć. Osadczuk jest bardzo bliskim naszym współpracownikiem, któremu bardzo dużo zawdzięczam, dlatego że mogę nawiązać kontakt z całym szeregiem działaczy ukraińskich na Zachodzie. Zobaczyłem, że oni mają podobne poglądy jak ja, no i bardziej już jakieś ułożone i wyrobione i że mają koncepcję. Trzeba było przełamać nieufność litewską w stosunku do Polaków. Zastawienie, prawda, prawie wszystkich organizacji litewskich było antypolskie. Moment przełamania tych niechęci zajęło trochę czasu, ale prawda zaczęło dawać dobre rezultaty. Dla wielu ukraińskich nacjonalistów te granice nie były też sprawiedliwe, bo znaczy pozostała Wękowszczyzna, Nadsianie i Chełmszczyzna po stronie polskiej tego, ale to byli maksymaliści, których nigdy nie można nigdzie zadowolić. Wydaliśmy takie antologię poezji ukraińskiej, Rozstrzelano odrodzenie. To są wszystkich tych poetów, którzy zostali zlikwidowani przez Stalina. To jest ta antologia, którą się udało jednak przerzucić pewną ilość egzemplarzy na Ukrainę. Była rewolucją, jeśli idzie o literaturę ukraińską. Ona stała się zalążkiem takiej grupy poetyckiej, która odegrała bardzo dużą rolę sześćdziesiętników. Ale największe moje zaskoczenie, kiedy byłem na Ukrainie, w Kijowie, to było rzeczywiście po przełomie, była taka konferencja na temat kultury paryskiej w Kijowie, gdzie było sporo ludzi z Polski, ukraińskich pisarzy, intelektualistów. Ja widziałem, jak dla nich ważna była kultura. Dla normalizacji stosunków w wschodniej Europie trzeba jednak zostawić Wilno przy Litwie albo przy Ukrainie. Wszyscy nas odwodzili od tego. Mówię, że to jest zupełnie samobójcza koncepcja, dlatego że emigracja, która się składała głównie z ludzi z Kresów północnych czy południowych, tego nie zniesie. Okazało się, że nieprawda. Może straciliśmy kilkunastu prenumeratorów, natomiast zyskaliśmy prenumeratorów w środowisku ukraińskim. Rosjanie kulturę znali jeszcze nawet będąc u siebie w domu, o czym wiemy od tych, którzy ostatnio przyjeżdżali, prawda, jak choćby od Sołżeńcyna czy Maksimowa. I książki rosyjskie tutaj wychodziły
i miały spore powodzenia, a jeden był nawet bestsellerem, to znaczy Doktor Żywago Pasternaka. To jest bestseller kultury, największy miał nakład. Sołżenicyn. Kultura była wydawnictwem, do którego pierwszym wydawnictwem, które drukowało Abrama Terca, czyli Siniawskiego, prawda, i Arżaka, czyli Daniela. No i Kultura wydała 3 numery rosyjskie, po rosyjsku. I jeden z tych numerów, pierwszy, właśnie oglądali znajomi Rosjanie, którzy się teraz tutaj spotyka. Także kiedy tutaj się zjawił Maksimow, prawda, i powziął taką myśl założenia rosyjskiego pisma Kontynent, to Sołżenicyn mu poradził, żeby tutaj przyjechał na naukę najpierw do kultury. Jak to się robi, nie miał żadnego doświadczenia. Gustaw Herlen-Grudziński i Józef Czapski byli członkami Komitetu Redakcyjnego Kontynentu Paryskiego razem z Jerzym Giedroyciem od początku i aż do śmierci. Zawsze to była rada, wspomaganie, propozycje artykułów. Zawsze swoich artykułów i innych. Także to była bardzo aktywna współpraca. Która wydała też numer czeski, prawda, po 1968 roku, po inwazji Czechosłowacji. Prawda? Po polsku i po czesku. Po polsku i po czesku. Wydała książkę o opracowaniu Miłosza o Węgrach. Prawda? Więc to jest niesłychanie, można powiedzieć, jak na warunki, prawda, jak na możliwości, to jest dorobek bardzo duży. Działać można tylko, w moim przekonaniu, przez słowo, przez oddziaływanie przy odcinku kulturalnym, a więc to jest kwestia wydawania pisma. Jednak te wszystkie rzeczy, które były drukowane w kulturze, albo większość z tych, dawało się transmitować to w eter i w ten sposób ludzie się dowiadywali za żelazną kurtyną, że są takie koncepcje. Natomiast w 70. latach, kiedy Giedroyć mówił o stosunkach polsko-ukraińskich, polsko-litewskich, zdarzali się ludzie, którzy mówili, redaktor chyba trochę oderwany od rzeczywistości, bo nie wie, na czym polega Związek Radziecki i PRL. Wiedział i to doskonale. Bogdan Osadczuk, który potem już przyjeżdżał do kraju, dyżurny Ukrainiec, świetna postać, zmarł w Polsce. Doprowadził tą kronikę ukraińską, był też łącznikiem, a potem był doradcą przecież pierwszych rządów niepodległej Ukrainy. Więc w takich momentach zdawaliśmy sobie sprawę z roli, z rangi kultury. Jedne rzeczy, które jednak uważam za niewątpliwy nasz sukces, wtedy, kiedy wysunęliśmy koncepcję, że należy oddać Lwów i Wilno Litwie i Ukrainie dla normalizacji stosunków polsko-litewskich czy polsko-ukraińskich, to spotkało się z kolosalnym oburzeniem. Problem Polski, problem niepodległości Polski nie był do odłączenia od pozycji Polski w Europie. Stąd taki nacisk kładziony przez Giedroycia na to, żeby uznać niepodległość Ukrainy i żeby wymusić na Rosjanach wspólną deklarację w sprawie Ukrainy na intelektualistach rosyjskich. Ja pojechałem na Litwę, to było wtedy, kiedy był ten przełom na Litwie i ten upadek komunizmu tam. I to był tekst dosyć krytyczny, znaczy ja widziałem też tam pewne rzeczy negatywne i on powiedział, że to jest świetny tekst, bardzo mu się podoba, ale on go nie wydrukuje, bo w tej sytuacji trudnej nie chce sprawiać przykrości Litwinom. Trzeba zacząć pracować nad przygotowywaniem pewnej wizji przyszłości. Jak będą wyglądały nasze stosunki gospodarcze, powiedzmy z Niemcami, czy z Ukrainą, czy tego rodzaju historie. Dawamy jako przykład traktat wersalski, gdzie mimo, że byli w tej sytuacji bardzo ciężkiej, byliśmy znakomicie przygotowani. W sensie materiałów, memoriałów, opracowań i tak dalej. Tego zupełnie nie ma. Na to dostawałem tylko odpowiedź, że się nie będziemy zajmowali księżycowymi projektami. Dla nich to były księżycowe historie. A dla mnie byłoby to, że jeżeli sytuacja tak czy inaczej się będzie rozwijała, to jeżeli dobrze, to trzeba być przygotowanym. Co się będzie robiło w danym wypadku w stosunku, powiedzmy, do Niemiec czy w stosunku do Rosji. Nikt się na tym nie chciał zastanawiać. Przez wieki całe
Polska była orzechem między dwoma kamieniami młyńskimi. Jeden z tych kamieni, niemiecki, nie obraca się już przeciw Polsce. Niemcy stanowią tylko część wielkiego organizmu euroatlantyckiego. Wchodzą w skład NATO. Giedroyć zawsze podkreślał, trzeba pracować nad przebudową polskiej mentalności. Nie trzeba ludziom pochlebiać. Trzeba im pokazać, że bez pewnego zmysłu państwowego, bez pewnego rozumienia silnego państwa, silnej władzy wykonawczej, ten kraj szczeźnie, że to jest niemożliwe, żeby on się utrzymał. Od lat 50. razem z Mieroszewskim przygotowywał program, co robić po tym upadku. To jest początek schyłku bloku sowieckiego, początek schyłku mocy Związku Radzieckiego, że to się rozpadnie i potem następnym krokiem jest niepodległa Polska. To było nie do przełknięcia dla jakiegokolwiek sowietologa zachodniego. Nikt tego nie mówił na Zachodzie, tylko Giedroyć. Dla Giedroycia Polska Rzeczpospolita Ludowa, okres 45-89, a przypominam, że on umarł w roku 2000, 11 lat po transformacji, po początkach transformacji ustrojowej w Polsce. Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była czymś, co nie należy do historii Polski. Nie była po prostu sowiecką strefą okupacyjną. Była polskim państwem, oczywiście bardzo ograniczonym w swoich możliwościach działania na zewnątrz i na wewnątrz. Ale te możliwości działania nie były całkiem znikome i różnie było. Pod tym względem 56 rok bardzo je poszerzył. Wiedza o Polsce Giedroycia była ogromna. U niego stały na półce oprawne w płótno roczniki dzienników ustaw doprowadzone do dnia dzisiejszego. On jako państwowiec, nawet jeżeli to było państwo niesuwerenne, śledził i rozumiał, czym jest prawo w państwie. Nieustępliwym wysiłkiem Giedroycia było to, żeby się dowiedzieć po prostu, co się tam dzieje. Stąd oczywiście prenumerowanie przez kulturę wszystkich możliwych pism polskich, jakie tylko się dało zaprenumerować. Stąd inspirowanie prac badawczych nad polską rzeczywistością. Tego przykładem są wydane we wczesnych latach 50. zeszyty krajowe, tak zwane, 5 tomów, w tym niekiedy grubych tomów, o świecie, o wymiarze sprawiedliwości, o gospodarce. Jego uparte szperactwo, zbieranie materiałów z różnych regionów, a to, że w Puńsku jest bezsensowny konflikt z Litwinami, a to, że gdzieś ktoś sekował Białorusinów, ze szczególnym uwzględnieniem spraw cerkwi ukraińskich niszczonych. Stać go było na odwagę głoszenia poglądów niepopularnych. A to jest też część myślenia państwowego, że przecież nie większość ma rację. Racja nie jest sprawą mniejszości czy większości. Jak to powiedział nasz depozyt patriotyczny Bartoszewski, prawda nie zawsze leży po środku, prawda leży tam, gdzie leży. No to było Giedroyciowi bardzo bliskie. I to była ta lekcja, którą można było też z kultury wynieść. Ta ich reakcja na przykład na 68 rok to było z pogardy, potępieniem prawda, i natychmiast próba przyciągania ludzi, którzy wyjechali z Polski. Już nie mówię o Leszku Kołakowskim, ale Zygmunt Bauman i wiele innych postaci tej imigracji z 68 roku, które kultura
do siebie przyciąga i w której ci ludzie czuli się jak w domu. Często ludzie, których poglądy, których drogi życiowe były kompletnie obce Giedroyciowi. Jego otwartość, jego pragmatyzm był czymś godnym podziwu. Nauczyłem się w kulturze paru rzeczy bardzo ważnych. Tego, że niepodległość nie jest utopią, a żyjąc w gnoju PRL-u i znając nawet opozycję tą tutejszą, to jednak to nie podnosiło mnie. Oni gdzieś wyszli z komunizmu, mówię o Michniku, o wszystkich. Oni jak gdyby byli wpierw naprawiaczami. Chcieli ten socjalizm ulepszyć. A tam poznałem to, co kiedyś mi ojciec mówił, że Marku, nie mamy niepodległości, musimy siedzieć cicho. Tylko ojciec mówił, musimy siedzieć cicho. A tam zobaczyłem oazę, która mówi głośno, że jest szansa. Bo ojciec mówi, że może kiedyś będzie, ale nie wiadomo. A oni, zauważyłem, tak milimetr po milimetrze tą sprawę prowadzili. Stawka na ewolucjonizm. Giedroyć był człowiekiem, który kokietował tym na przykład, że jest czerwony książę, to znaczy czerwony, to znaczy proletariacki, że interesuje się losem klasy robotniczej, że lubi mówić o przewrotach, lubi wzywać do przewrotów, do otwartej walki z komunizmem, o niepodległość. To były jeszcze lata 70. Jak zawsze krytykował inteligencję, brak konsekwencji, brak zaangażowania, brak więzi z robotnikami. To musiało być chyba jeszcze nawet przed 76 rokiem. I ja wtedy mówię, ale panie Jerzy, czy pan by chciał doprowadzić do rewolucji? On mówi, dlaczego nie? Ja mówię, krew, polałabyś masowo krew. I on wtedy mi odpowiedział, ofiary muszą być. Lubił kokietować tym swoim radykalizmem, ale w rzeczywistości po osądzeniu bardzo głębokim doświadczeń polityki pojałtańskiej, sowieckiej w całym naszym bloku doszedł do wniosku, że jedyna możliwa na długą metę polityka niepodległościowa to jest możliwe do osiągnięcia tylko w drodze nieustannego nacisku na władzę, drogą właśnie jakichś podziemnych ruchów, drogą otwarcia stawki na inteligencję, na rozwój społeczeństwa w tym duchu niepodległościowym i to można robić tylko w sposób ewolucyjny. Najważniejszy dla mnie okres łączności z kulturą, choć nie osobisty, ale korespondencyjny przez kurierów, to jest stan wojenny. To jest dla mnie najważniejszy okres, kiedy się najbardziej z nimi związałem. Kiedy w tej Polsce zapanowało to, co zapanowało, wydawnictwa podziemne, brałem w nich udział, ale kultura była dla mnie najważniejszą opoką wtedy. Ja miałem bez przerwy kontakt z Giedroyciem wtedy, w stanie wojennym, bo miałem swoich ludzi. Teraz już można mówić, gdzieś tam w ambasadzie ktoś był, to byli, którzy przewozili to, co ja im dawałem. Prokuratura Wojewódzka dla Miasta Stołecznego Warszawy oskarża Macieja Jana Kozłowskiego o to, że w czasie od połowy 1968 roku na terenie Polski, Czechosłowacji i Francji jako obywatel polski wszedł w porozumienie z występującym w imieniu obcej organizacji Jerzym Giedroyciem w celu działania na szkodę państwa polskiego. W 1963 roku pojechałem do Londynu i tam po raz pierwszy dostałem do ręki egzemplarz Kultury i to było jak zachłyśnięcie się świeżym powietrzem. I miałem nadzieję, że ludzie, którzy zetkną się z egzemplarzami Kultury, będzie to przełomem, jakim to było dla mnie. Jeździłem na różne wyprawy. Miałem obyczaj, że jak byłem w Alpach, no to potem siadałem w pociąg, jechałem do Paryża po książki i spotkanie z Giedroyciem. Uczestniczył w inspirowanej przez imperialistyczne ośrodki ideologiczno-dywersyjnej działalności kierowanego przez tegoż Giedroycia Instytutu Literackiego w Paryżu, zmierzającej przez szkalowanie ustroju i naczelnych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do podważenia socjalistycznych zasad ustrojowych. Grupa z Polski przynosiła materiały w maszynopiśmie, głównie ulotki, różne opracowania, więc umówiliśmy się, że my będziemy zostawiać te książki z Andrzejem Mrozem. Po stronie słowackiej zaprzyjaźnionych Słowaków będziemy je zostawiać na rysach w umówionym miejscu, a ze strony polskiej odbierał je Maciek Włodek, Jan Kelus. Wypożyczyłem taki samochód, wielki Citroën, taki bardzo luksusowy
I wyjąłem koło zapasowe i to miejsce na koło zapasowe wypełniłem książkami i zakamuflowałem to. Zygmunt Herz wrócił właśnie z drukarni z paczką wydrukowanych książek Chamy i Żydy Jedlickiego i dorzucił mi tą paczkę. I już nie mieliśmy jej czasu ani możliwości zakamuflowania i tą paczkę znaleźli pogranicznicy czechosłowaccy. Kilka dni później zostałem aresztowany przez czeską Służbę Bezpieczeństwa i przekazany do Polski. Wykonując zlecone mu zadania w zakresie sporządzania względnie uzyskiwania od osób znajdujących się w Polsce lub Czechosłowacji materiałów i wiadomości o treści szkalującej ustrój i władzę tych państw w celu opublikowania w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Aresztowano bardzo dużo osób, między innymi moją matkę. Pierwszy raz wtedy usłyszałem, że może mi grozić kara śmierci, no bo szpiegostwo. Uczestniczenia w nielegalnym przewożeniu do Polski przez terytorium Czechosłowacji w celu kolportowania wydawnictw tegoż instytutu i innych tekstów zawierających m.in. wiadomości o treści szkalującej ustrój i władzę tych państw. Giedroyć nie był człowiekiem, który by uważał, że to, że podjęte zostało ryzyko, że ludzie wpadli i poszli siedzieć, no to trudno. Jak się prowadzi działalność polityczną z takimi partnerami jak kraje komunistyczne, to się podnosi ryzyko. Jak pan będzie z nami współpracował, to damy panu niski wyrok i wszystko będzie okej. Przez pół roku odmawiałem jakiejkolwiek rozmowy. Potem jak zobaczyłem, jak szeroko wyglądają zatrzymania, to było kilkadziesiąt osób zatrzymanych, wyselekcjonowano 5 osób do sprawy, nie znających się wcześniej. Znałem tylko Szymborskiego, no i oczywiście Tworkowską. No i doszedłem do wniosku, że wszystko, co mogę zrobić, to powiedzieć wersję, którą ja uważałem za najbardziej właściwą. Wziąłem wszystko na siebie, że to nie była żadna konspiracja, że to był mój osobisty pomysł, że to ja tylko sam robiłem. Ludzie najbardziej jak gdyby zaangażowani w samą sprawę przenoszenia książek po stronie polskiej, czyli Maciek Włodek i Jan Kelus, w ogóle nie stanęli przed sądem. Tzw. Macieja Jana Kozłowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyroki były wysokie. 5 lat w pierwszej wersji skrócone do 3,5 z uwagi na amnestię. Ja spędziłem 2,5 roku w więzieniu. No, potem miałem przez cały okres do upadku komuny ogromne problemy z znalezieniem pracy, w ogóle z utrzymaniem się. Byłem jako były więzień polityczny nieustannie inwigilowany. Wszystkie próby w czasie procesu, że to prawda, zostałem omotany przez jakiegoś, prawda, straszliwego konspiratora z Maison Lafitte, były bzdurą, dlatego że ja doskonale wiedziałem, co robiłem, doskonale wiedziałem, dlaczego to robiłem. Ktoś by mógł pomyśleć, że Giedroyć mnie traktował instrumentalnie, to można powiedzieć, że ja traktowałem instrumentalnie Giedroycia. Mieliśmy wspólny cel i razem współpracowaliśmy, żeby ten cel osiągnąć. Pasja Giedroycia to jest pasja polityczna. Więc kiedy Giedroyć zaczął, powiedzmy, włączać się zaciągać jakieś kontakty z opozycją w kraju, upolityczniać to pismo, no a zwłaszcza, powiedzmy, kiedy doszło do procesu Taterników, który dla mnie był rzeczą, no, jakby ci powiedzieć, no bardzo nad tym cierpiałem, dlatego że uważałem, że pismo jest pismem, jest dobrym pismem, powinno być jak najlepszym pismem, a że właściwie nie kwestią, nie jest sprawą pisma narażać ludzi na to, żeby potem mieli tak ciężkie przejścia i przeżycia. No i jakoś się to na naszych stosunkach odbiło i przestałem pisać do kultury przez kilka lat. I teraz dopiero, prawda, po wielu latach rozumiem, zresztą czytając świadectwa tychże ludzi, prawda, którzy przecierpieli, którzy przeszli te rzeczy i którzy uważali i uważają dotychczas, że ta rola kultury była potrzebna, że ta rola kultury się w znacznej mierze przyczyniła do tego, czym stała się ta Polska, powiedzmy,
nawet nie tylko Polska Solidarność, ale w ogóle, że wzmocniła jakoś tą opozycję w kraju w sposób bardzo poważny. Zapomina się o haśle niepodległości. Wysuwanie zagadnienia niepodległości to nie jest wzywanie do powstania, prawda? To jest kwestia, że każdy z tych działaczy musi pamiętać, że to jest nasz ostateczny cel, do którego dążymy. Nie do takich czy innych wyborów, czy takich czy innych liberalizacji, ale to jest cel ostateczny. Poczynając od lat 70. nie było środowisk, dla których kultura była jednym z takich punktów orientacyjnych, intelektualnie i politycznie. No, oczywiście później pojawia się KOR, później pojawia się Solidarność i ta mapa duchowa i mapa polityczna oczywiście ulega zmianie. Mówi Radio Wolna Europa. To było przecież pismo, które krytykowało wszystkich. Ośmieliło się krytykować papieża, Kościół. I na tym to była metoda redakcyjna Giedroycia. Skandalizować. Robić ataki, które są skandalem, bo to zwraca uwagę na pismo. Budzi zainteresowanie czytelników. A to był wytrawny redaktor. Był człowiekiem bardzo nowoczesnym. On był za oddzieleniem państwa od religii i od Kościoła. Że to są dwie niezależne rzeczywistości. Cały czas jedna z moich pretensji, prawda, do tych wszystkich opozycjonistów i tak dalej, to, że nie wciąga się robotników do tego, że rewolucję robią inteligenci, ale wygrywają rewolucję robotnicy. I wszystkich rozumiał, prawda, że robotnika bardziej interesuje, prawda, kwestia podwyżki płac czy coś takiego, niż sprawę Polski. Powstanie KOR Giedroyć przyjął absolutnie entuzjastycznie. Po pierwsze, że powstało środowisko, które działa z odsłoniętą przyłbicą. Po doświadczeniach Poznania, po doświadczeniach 70 roku, po doświadczeniach 76 roku trudno było sobie wyobrazić inny scenariusz. To znaczy, że znów dla władzy to, co naprawdę jest zagrażające, to jest rewolta robotnicza i jeżeli zostanie przezwyciężony, to osamotnienie robotników i inteligencji. Znałam tych robotników. Była ogromna fala represji wymierzona w robotników, a w którymś momencie też dotknęła młodych członków KOR-u. Oni trafili do więzienia. Miał tą wielką satysfakcję, że jego program polityczny się ziścił. Polska odzyskała niepodległość. Mazowiecki nie pojechał wtedy do Lafitu, zresztą nawet chyba nie miał na to czasu, ale spotkał się z Giedroyciem. Rozmowa trwała 45 minut. Kiedy się skończyła, to Giedroyć wyszedł, podeszliśmy z żoną i spytali Tadeuszu, o czym wyście właściwie rozmawiali. A na to Tadeusz, który powiedział, no on mi wytłumaczył, jak mam rządzić państwem. Giedroyć był państwowcem. I jako państwowiec uważał, że potrzebna jest silna Polska, potrzebna jest praworządność. Polska zanarchizowana po prostu jest zagrożona. Giedroyć uważał, że go się czyta, ale się go nie słucha. To znaczy, że chodzi o jego poglądy na temat polityki wschodniej, że to jest szalenie zaniedbane i my teraz widzimy, jak ten wschód jest ważny. On jeśli miał wzory polityczne, to miał tylko dwa. To był Piłsudski i to był de Gaulle. On zaczynał od tego, że powołał pismo Polska mocarstwowa. To było bardzo charakterystyczne dla tamtej generacji i dla nas dzisiaj. Widzi się granice demokracji. Demokracja, która ma zabezpieczać i wypełniać swoją demokratyczną treścią instytucje państwowe, tutaj zaczyna w którymś momencie się przelewać przez te instytucje. Powstaje swego rodzaju konflikt, że doskonała demokracja gwarantuje wszystkie prawa wszystkim obywatelom, może doprowadzać do pewnego niebezpieczeństwa, że to państwo słabnie. Bardzo często dostawałem od Giedroycia rady czy sugestie, prawda?
Więc on naprawdę był ogrodnikiem literatury polskiej i nie można go tak sprowadzać tylko do tej roli, powiedzmy, inspiratora czy redaktora politycznego kultury. Uważam, że polska literatura jest jedna. Dwóch przez niego wypromowanych autorów, Witold Gombrowicz i Czesław Miłosz, stworzyli ten nowy model polskości, który się sprawdził i który dla nas jest punktem odniesienia. Gombrowicz jak przyjechał do nas, to już było niedaleko przed jego śmiercią. Jerzy go przyjął jak zawsze, proszę pana i tak dalej. I ten się uśmiechnął, powiedział, proszę pana, od 15 lat pracujemy razem, no może byłoby czas, żebyśmy byli na ty. Jednym z pierwszych zabiegów, jakie w ogóle zrobił, było wejść jak najszybciej w kontakt z Gombrowiczem. On sprawił, że Gombrowicz pisał do kultury. Miłosz, który był nieznośny często osobowościowo, który miał stosunek do emigracji często tak negatywny, zresztą bardzo źle został przyjęty na początku. W jakimś sensie dla Polski uratowany został przez Giedroycia. Obaj byli przyjęci niesłychanie wrogo, prawda, przez emigrację. Gombrowicz z powodu transatlantyku, który był uważany za zniesławianie narodu, no a Miłosz po wybraniu wolności, po tym słynnym artykule nie. Moje stosunki z Giedroyciem były pełne awantur. Ja przypuszczam, że nie jestem bardzo łatwym człowiekiem. Dochodziło między nami do bardzo ostrych starć. Niemniej Giedroyć publikował moje książki. I nie było żadnego innego domu wydawniczego, nie było żadnej innej instytucji tego rodzaju na Zachodzie, która by zgodziła się znosić moje awantury czy idiosynkrazje. A jednak muszę przyznać, że właśnie Giedroyć moje książki wydawał, tak samo jak wydawał Gombrowicza. I oczywiście dzięki Giedroyciowi, dzięki wydawnictwom Instytutu Literackiego, moje książki w tym okresie, w tych dziesięcioleciach, kiedy byłem nie osobą, czy non-person, według Orwella, te książki docierały i były czytane, były rozpowszechniane. Także zasługa Giedroycia jest ogromna dla literatury polskiej. Dużą satysfakcją dla nas to, że jeden i drugi byli kandydatami do Nagrody Nobla. Gdyby Gombrowicz nie umarł, prawda, to brakowało, był prawie pewien jego wybór. No i potem przyszedł sukces Miłosza. No i stąd ta kultura miała dla mnie ten olbrzymi prestiż, nie mówiąc już o tym, że było szereg innych pisarzy, których ogromnie wysoko ceniłem, którzy wówczas do kultury pisali. Jerzy Stępowski, którego ogromnie lubiłem i ceniłem, Straszewicz, Bobkowski. Jest, że już od dawna wrócił do niej Gustaw Herling-Grudziński. Ja zawsze zaczynam kulturę od czytania dziennika pisanego nocą. Gustaw Herling jest już od dawna w Polsce uznany za wielkiego pisarza, którym jest, a wydanie francuskie jego Innego Świata osiągnęło sukces zupełnie wyjątkowy. Jeszcze jest Kotyliński, który także swoją rolę dużą odegrał. To, co mnie interesowało, to nie były na pewno wizje Polski mocarstwowej, ale wizje Polski, jaką można było czytać w pismach, w tekstach Gombrowicza, Miłosza, Czapskiego, Jeleńskiego. Powiedziałbym, to są te 4 najważniejsze nazwiska. Ci ludzie, jak już z kimś weszli w kontakt, to również roztaczali opiekę. Znane są sprawy ilości różnego rodzaju pomocy charytatywnej, wysyłania paczek przez redaktora, przez Zygmunta Herca dla różnych ludzi, którzy potrzebowali w Polsce tego typu pomocy. Już nie mówię o tym, jak bardzo pomagał rozsianym na całym świecie pisarzom, emigrantom, z których część żyła rzeczywiście w biedzie, niektórzy na skraju nędzy. I troszczył, opiekował, usiłował zorganizować pieniądze. Życie Giedroycia było dziełem.
ludzie, których inspirował, to jest znacząca część tego dzieła. Bez niego nie byłoby Nobla dla Miłosza, bez niego nie powstałby dziennik Gombrowicza, ani dziennik pisany nocą Gustawa Herninga-Grudzińskiego, bez niego nie byłoby Nobla Wałęsy. I bez niego nie byłoby nas, tacy, którzy spieramy się o ULB, o naszą politykę wobec Ukrainy, Litwy i Białorusi, ale nie jesteśmy opanowani jakimś ciasnym, zaściankowym nacjonalizmem. Musimy to myślenie o polityce wschodniej, musimy się z tym myśleniem giedroyciowym i myśleniem Mieroszewskiego borykać. A zatem to jest jego dzieło. Mówi Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. Wolna Europa regularnie komentowała każdy numer kultury i jeśli kultura była znana w kraju szerzej niż w kręgach, powiedzmy to, uprzywilejowanych, które miały jakieś takie czy inne legalne czy nielegalne dostępy do kultury, to była znana przede wszystkim ludziom, którzy słuchali raz w miesiącu audycji, gdzie numer kultury był omawiany przez Wolną Europę. Zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu miesięczników literackich w opracowaniu Jerzego Karaszkiewicza, który omówi dla Państwa marcowy numer kultury paryskiej. Giedroyć przy swoich, uważam go za najbardziej zasłużonego emigranta, bo cóż, prawda, no, Radio Wolna Europa to był odrzutowiec, a kultura to była awionetka, kierowana przez jednego pilota. I ten jeden, to maleńka awionetka zdołała zdobyć sobie wpływy i pozycje w kraju niezrównana zupełnie. Swobodny dostęp do informacji służy sprawie pokoju i wzajemnego zrozumienia w świecie. Więc kiedyś, to już jest po 1989 roku, zaczęło do niego przyjeżdżać tutaj z Polski masę ludzi i fotografować się. Zresztą jest taki piękny zbiór kolorowych fotografii właśnie, które ci ludzie często tutaj nadsyłali Giedroyciowi po tych spotkaniach. On to zaklasyfikował w takich teczkach, gdzie jest napisane wizyty prominentów. No i powiedzmy, pewnego dnia był tu jakiś człowiek, wyszedł, zamknął te drzwi, no i biegnie pani Zofia, ona biegała po prostu, tak była dynamiczna i ja się tu siedzę i słyszę takie pytanie. Jerzy, a kto to był? On tak się odwraca i mówi, jeszcze jeden, który wychował się na kulturze. Ale to, że jeszcze jeden, pod koniec tych lat, to już lata 90., schyłek jego życia, okazuje się, że ten starszy człowiek, który całe życie walczył jakoś o Polskę po prostu, ma coraz więcej spadkobierców. Można powiedzieć, że on do końca życia pozostał w jakiejś mierze in partibus infidelium, wysokim urzędnikiem państwowym, który, skoro państwa polskiego nie było, był rząd na uchodźstwie i tak dalej, no ale to on tym państwem się stał i stał się nim w jakimś sensie. Maison Lafitte stał się, no, mówiono o księstwie udzielnym, Maison Lafitte, ale Maison Lafitte to była właściwie Rzeczpospolita Polska na obczyźnie. Przede wszystkim powinniśmy zmienić mentalność narodu. Wymaga to wzmocnienia władzy wykonawczej oraz kontroli sprawowanej nad nią przez Sejm. Wymaga to przebudowania systemu parlamentarnego, by wyeliminować partyjnictwo i prywatę. Wymaga wprowadzenia rządów prawa i nieustępliwej walki z korupcją we wszystkich ich postaciach i odmianach. Wymaga prasy zarazem wolnej i przepojonej poczuciem odpowiedzialności. Wymaga rozdziału Kościoła od państwa. Wymaga poszanowania praw naszych mniejszości narodowych. Musimy pamiętać, że jest to warunkiem dobrych stosunków z sąsiadami. Zdając sobie sprawę, że katolicyzm jest wyznaniem znakomitej większości narodu, musimy dbać również
o Żydów, Mahometan, protestantów oraz o prawosławie, które jest wyznaniem wielu obywateli polskich, a zarazem wyznaniem panującym w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi. Jest to ogólny zarys mojej wizji Polski, o której realizację walczyłem całe życie. Nie mam więcej dodania.